Okej, to super, dlatego że właśnie chciałem dzisiaj pokazać coś innego poza Dockerem też, a przy okazji opowiedzieć o bezpieczeństwie samego Dockera. Dobra, jeśli o mnie chodzi, to ja jestem SRE w pewnej firmie w Krakowie. Oprócz tego jestem od wielu lat kontrybutorem w projekcie Fedora, czyli w tej takiej dystrybucji Linuxowej. No i tam jest więcej linków, jakbyście chcieli poczytać. No i pierwsza sprawa. To jest slajd, z którego koledzy się niektórzy śmieją, bo w roku 2019 zadawanie pytania, czym są Linuxowe kontenery, może nie być na miejscu, natomiast ja lubię i tak jeszcze przypominać i wyjaśniać. Poza tym w tym slajdzie jest jedno ważne zdanie, o którym chcę powiedzieć. Pierwsza rzecz, tak dla przypomnienia, nasze kontenery Linuxowe, nieważne czy to jest Docker czy nie, bo kontenery Linuxowe są od wielu, wielu lat, już od 2001-2002 roku nawet. O tym jeszcze może zaraz wspomnę. Używamy ich do tego, żeby ograniczać procesy w systemie w jakiś sposób. Albo ograniczać osobny file systemu, czyli tworzyć specjalny widok file systemu, albo tworzyć specjalny widok sieci, albo widok zasobów. No kilka jest możliwych sposobów. I w zasadzie to o to w kontenerach Linuxowych chodziło. Do tego, żeby je stworzyć, używamy namespace'ów, czyli tego takiego feature'a kernelowego. No i do zarządzania zasobami używamy cgroup, czyli tego, co tam stworzyli w Google w 2006 roku w pierwszej wersji, teraz już mamy drugą wersję. Dzięki cgroupom możemy zarządzać, przypisywać pewną część zasobów, czy to ilość tam IOPSów, czy to ilość tam czasu CPU, czy może na przykład ilość pamięci minimalnej, maksymalnej i tak dalej. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to poszukam kursora, może wystarczy kursor, jest. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to właśnie, gdybyście mieli teraz wstać i wyjść z tej prezentacji z jakiegokolwiek powodu, to jest jedno najważniejsze zdanie z całej tej prezentacji, które chciałbym, żebyście zapamiętali. Tak, by design, kontenery nie zostały stworzone z myślą o bezpieczeństwie, więc jeśli ktokolwiek wam powie, że chcemy coś skonteneryzować, żeby było bezpieczniej, to prawdopodobnie się nie zna albo kłamie, jedno albo drugie, nie ma innego wyjścia. Kontenery nie zostały do tego stworzone. Jeśli chcecie zabezpieczyć proces, który jest skonteneryzowany, to używamy do tego LSM-ów, Linux Security Modules, czyli na przykład SE-Linux, na przykład AppArmor, czy coś tam jeszcze innego, ale to jest tylko łatanie. To nie jest robota u podstaw. No i jeśli chodzi jeszcze o to właśnie skąd się wzięły kontenery i jaki był ich rozwój, na ostatniej jesieni Linuxowej ja tam prezentację taką przygotowałem, dość długą. Miała dobry odbiór. Starałem się zebrać wszystkie wiadomości na temat kontenerów i na temat wirtualizacji, które tam były w zamieszłych czasach. Jest pod tym linkiem, więc polecam. O tyle fajna była prezentacja, że było na sali kilka osób, które pracują w firmach typu Red Hat i jeszcze kilku innych i w miejscach, w których ja nie do końca byłem pewien i pytałem się właśnie ludzi na publiczności, bo to są rzeczy, których w książkach jeszcze nie opisują, to właśnie zawsze ktoś był i się ciekawe dyskusje tam nawiązywały. Dobra, dla przypomnienia, na początek Docker. Architektura Dockera jest dość prosta. Mamy klienta, który jest binarką w naszym przypadku na Linuxie. Jest daemon, który jest jakimś tam demonem latającym sobie w tle. Do tego mamy API RESTowe, które by default jest podmontowane, znaczy jest podbindowane pod Unix socket, tam varlib docker sock. I tam sobie z tym sobie gada ten nasz Docker klient. No i potem już mamy kontenery. Ten demon zarządza tymi kontenerami. Od wersji 1.12 bodajże, czyli już tej takiej sprzed 3 lat, czy tam 2 lat, w teorii jak Docker daemon padnie, to kontenery nie padają. Kiedyś tak było, że one sobie padały wtedy. Natomiast teraz to jest, nie tak zawsze jest, ale w zasadzie to kontenery są niezależne od Docker daemona. OK, czyli w sumie taka nudna ta architektura, nie? To nic takiego nie ma. Natomiast jest coś ciekawego. Jeśli macie uprawnienia do tego, żeby odpalić z poziomu użytkownika kontener uprzywilejowany i podmontować mu cały file system, bo czemu nie, to w tym momencie otwieracie dostęp do całego file systemu i do różnych ciekawych funkcji kernela użytkownikowi, który odpalił ten kontener. Będzie to dostęp w ramach tego kontenera, ale tak naprawdę jeśli podmontujecie tam cały file system, to macie dostęp do całego file systemu, mimo że jesteście użytkownikiem nieuprzywilejowanym. Zaraz wam pokażę, jak to zrobić. No chyba, że macie SE-Linuxa albo AppArmora, albo coś takiego na miejscu. Zaraz to jeszcze rozwinę, to jest ciekawy temat. Dobra, pierwsza sprawa, jeśli chodzi o, znaczy kolejna sprawa, jeśli chodzi o sprawy związane z security. Możemy uruchomić kontener z poziomu jakiegoś użytkownika. Da się to zrobić od którejś tam wersji Dockera.
Wszystko jest cacy, w sensie nie odpalamy kontenera jako root, w liście procesów będzie jako użytkownik jakiś tam. Natomiast problem jest taki, że to ciągle wymaga używania dockerd, containerd i runc z poziomu roota. A może byśmy chcieli jednak nie odpalać kontenerów z poziomu roota. Więc to jest pytanie, czy to można zrobić. Podobnie jeśli użyjemy tej zmiennej user w Dockerfile'u, będzie to działało podobnie, to znaczy odpalimy sobie aplikację w kontenerze z poziomu jakiegoś tam użytkownika, natomiast nie będziemy, odpalimy sobie kontener z poziomu jakiegoś użytkownika, natomiast w samym kontenerze nie będziemy w stanie wtedy nic instalować. To jest takie dość słabe, a szkoda. No i teraz rozwinięcie tego, co Wam powiedziałem przy poprzednim slajdzie. Żeby odpalić ten kontener uprzywilejowany, czyli zaraz o nim opowiem, co tam dokładnie znaczy, to wystarczy, że dodamy do grupy Docker tego użytkownika, którego chcemy, żeby mógł uruchamiać kontenery. Docker SOC, jego grupa, jego właścicielem, grupa, którego ownuje, jest właśnie grupa Docker. Stąd taka komenda spowoduje, że nieuprzywilejowany użytkownik będzie mógł odpalić sobie kontener w ten sposób. Kontener uprzywilejowany to jest kontener, który ma dostęp do wszystkich zaawansowanych funkcji kernela, które się nazywają Linux Capabilities. Linux Capabilities to chyba już od kernela 2.2 jest. Tam chodziło o to, żeby można było ograniczać pewne funkcjonalności użytkownika root. Mimo że jesteś rootem, to żebyś nie mógł wszystkiego zrobić. No i to taka dodatkowa warstwa zabezpieczeń. No i problem jest taki, że jeśli odpalimy sobie kontener w trybie uprzywilejowanym, to wszystkie te Linux Capabilities są włączone dla tego kontenera. To znaczy, że nawet jak ja jestem użytkownikiem foo i odpalę sobie kontener w ten sposób, a mogę, jeśli wykonamy to w tym momencie ja na hoście mogę zrobić wszystko. Dlaczego to jest ważne? To jest tak. Wiele manuali w internecie pokazuje tego user moda, tą komendę, ale nie ma tam ani słowa o tym, jakie to ma potem następstwa, a to następstwa są naprawdę duże, więc fajnie, żeby sobie z tego ludzie zdawali sprawę, bo ja przyznam, że mam maszyny, na których takie rzeczy robię, bo jest to zupełnie w porządku na tamtych maszynach i tamtych wirtualkach, tylko że ja to robię świadomie, a jeśli mamy użytkownika, który jest nieświadomy, to jest problem. Możemy odpalić kontener z tym parametrem capdrop_all, wtedy nie dajemy żadnych capabilities dla tego kontenera. Problem znowu jest taki, że wtedy się okazuje, że na tym kontenerze praktycznie nic się nie da zrobić, bo na przykład nie da się czytać plików, nie da się pisać do sieci i tak dalej, albo na przykład IPC jest wyłączone. Więc no, warto przeczytać, zrozumieć jak to działa. Jak mamy czas, to warto zrobić capdrop_all i zobaczyć, co trzeba zrobić, żeby to zaczęło działać. Tylko że to jest droga troszkę przez mękę. No, po prostu trzeba się tych capabilities nauczyć. Jeśli chcemy się tego pouczyć, mamy czas, to bardzo fajna rzecz. Natomiast jedyne co, to właśnie pamiętajcie o tym, do czego to służy i co to złego robi. Co tam dalej? A właśnie, rootless. Jest taka rzecz, że kontener to jest zwykły proces. Tak samo jak uruchamiacie Nginxa z użytkownika www czy Nginx, w zależności od dystrybucji, tak samo jak Apache uruchamiacie z Apache czy HTTPD, też w zależności od dystrybucji, to dlaczego Dockera nie odpalać użytkownika Docker i niech sobie kontenery lecą na tym użytkowniku Docker? No właśnie dlatego, że musi być dostęp tego roota po to, żeby on mógł różne rzeczy tam, po to, żeby on mógł uruchomić te kontenery, tylko że by design to nie powinno być tak zrobione. W sensie uruchamianie namespace'ów po to, żeby stworzyć kontener Linuxowy, czy tam używanie C-group w ogóle nie wymaga użytkownika root, nie wymaga uprzywilejowania, więc po co? Jedyne co to może bindowanie portów, ale to jest jedyna rzecz i to można załatwić w inny sposób. Więc od jakiegoś czasu, od kilku wersji w Dockerze można już używać namespace'ów użytkowników. Tak, namespace dla użytkownika i działa to w ten sposób. Znaczy ogólnie ludzie w Docker INC zdali sobie sprawę, że niektóre firmy chciałyby zabezpieczyć swoje hosty i chciałyby móc uruchamiać kontenery bez uprzywilejowanego użytkownika, znaczy nie z jego poziomu. Pierwszym krokiem ku temu jest to, żeby właśnie przebindować, żeby uruchamiać kontenery z poziomu innego użytkownika. To już zostało zrobione w ten sposób, tak jak było w poprzednich slajdach. Natomiast drugim krokiem jest to, żeby kontener, sam kontener, aplikacja w kontenerze myślała, że jest rootem i jest uprzywilejowana, ale tak naprawdę nim nie była. I jak to zrobić? Jest ten parametr user ns_remap, który mówiąc wprost, mapuje użytkowników na hoście na użytkowników w kontenerze. Czyli na przykład uruchamiając kontener w
pewien konkretny sposób możemy powiedzieć, weź przemapuj użytkownika 0 w kontenerze, czyli roota, na użytkownika 50 000 na hoście. I to tak zadziała. Do tego służy to, tylko że trzeba docker daemona uruchomić z parametrem właśnie user nsremap i sobie skonfigurować mapping. Tylko z tym jest jeszcze ten problem, że ciągle docker daemon, containerd i rancy muszą być uruchomione z roota, więc to dalej jest jeszcze nie to, co byśmy chcieli. I teraz taki obrazek, który przedstawia mniej więcej w jakim możemy być stanie, a co byśmy chcieli uzyskać. Po pierwsze, bez user namespacingu mamy docker daemona z UID 0 i on faktycznie na hoście jest z tego użytkownika uprzywilejowanego root. No i mamy kontenery, które też mogą szaleć albo na UID 0, czyli na roocie, albo na dowolnym innym. No i ten mapping jest 1 do 1. W zasadzie tu nie ma żadnego mapowania, bo nie ma tego user namespace'a. Teraz w obecnej sytuacji, to jest obecna sytuacja Dockera w obecnym czasie. Docker daemon jest uruchamiany z użytkownika root, natomiast możemy przez tego docker mapa przemapować sobie użytkowników i grupy i wtedy aplikacja w kontenerze myśli, że jest rootem, mimo że na hoście nie jest. I to jest super sprawa już. Jak ktoś nam ucieknie z tej aplikacji, to odbije się już na hoście. Natomiast to jest pełny rootless i to było niemożliwe jeszcze 2 miesiące temu, natomiast coś się zmieniło. 2 miesiące temu, gdzieś tam z końcem lutego, było już od kilku lat takie issue gdzieś tam na GitHubie, no i ktoś coś z tym zrobił, no i rozpoczęły się eksperymenty. W zasadzie, w teorii można uruchomić już Dockera bez użytkownika root, tylko że są minusy. Po pierwsze bez cgroup, więc nie możemy używać zarządzania zasobami. Po drugie bez AppArmora i Selinuxa. Po trzecie bez sieci overlayowych. Sieci overlayowe to są takie sieci, są sieci wirtualne, gdzie chcielibyście założyć sobie jakąś tam sieć, powiedzmy 10/20 ileś tam i ją rozprzestrzenić po iluś tam hostach. I to jest taka sieć wirtualna utrzymywana na delikatnie wyższej warstwie. No ale tego się tutaj nie da zrobić. Nie da się wyeksponować portów, chyba że odpalimy sockata. No to jest właśnie problem z uprawnieniami. No a to jest jeszcze jakiś tam detal. Na Ubuntu to obsługuje overlay FS-a, a nareszcie VFS-a, który jeśli chodzi o performance jest strasznie do tyłu, więc tak naprawdę jest to kompletnie nieużyteczne i mój komentarz jest taki, że to jest eksperyment i po prostu nie należy tego używać. Ktoś to zrobił dla sportu, ale na produkcję bym z tym w życiu nie wjechał, nawet na laptopa bym z tym nie wjechał. Dobra, kto z Was zna Dana Walsha? Łapa do góry. Okej, jest taki gość w firmie Red Hat. On był jednym z głównych deweloperów SE Linuxa. SE Linux to jest Linux Security Module. To jest taka dodatkowa warstwa abstrakcji w Linuxie, dzięki której możemy zabezpieczyć zasoby patrząc z zupełnie innego punktu widzenia. Bo do tej pory mieliśmy te klasyczne uprawnienia na plikach, odczyt, zapis dla grupy, dla użytkownika i tak dalej. Są jeszcze extended ACL-ki w Linuxie. Możemy zrobić taki bias, że możemy powiedzieć, że ta grupa ma możliwość zapisu i odczytu do tego katalogu, ale ta nie ma, a ten użytkownik jeszcze ma. To są extended ACL-ki, to też jest fajne. I żeby to zrobić, to trzeba file system zdemontować w trybie ACL i nic więcej. Natomiast SE Linux pozwala na coś takiego, że możemy powiedzieć, że ten proces konkretny nie może się dobić do tego portu TCP na przykład, albo UDP. Albo możemy powiedzieć, że ten proces nie ma prawa, albo ma prawo pisać do tego i tego katalogu, albo ta grupa procesów, albo ten użytkownik przy tym katalogu nie może się dobić do tamtego i takiego portu TCP czy tam UDP. To są takie jakieś już różne kombinacje. AppArmor działa podobnie. AppArmor jest raczej na Ubuntu i na Debianach, tak z zasady, a SE Linux to są te wszystkie Red Hatowe pochodne typu Red Hat, typu CentOS, typu Fedora i tak dalej. Są one troszkę inne. SE Linux jest troszkę trudniejszy w nauce, natomiast polecam ku uwadze. No i właśnie, Dan Walsh to jest jedna z osób, która była jednym z głównych deweloperów tego SE Linuxa w Red Hacie. Natomiast potem on w momencie, kiedy Docker wszedł na salony, tak w cudzysłowie, to gdy już wiadomo, że Docker będzie w biznesie poważnym,
to Red Hat zaczął się zastanawiać, co zrobić, żeby tego Dockera wepchać do Red Hata 7. No, żeby to zrobić, no to musiały się pojawić polityki SE Linuxowe, bo jedną z głównych polityk Red Hata jest taka, że każda aplikacja ma polityki SE Linuxowe, po to właśnie, żeby ten SE Linux tam działał odpowiednio i żeby te aplikacje były zabezpieczone. A polityka SE Linuxowa dla danej aplikacji to jest nic innego jak zdefiniowanie, co ona może, jakich portów może używać i do jakich katalogów może pisać. Na przykład polityka SE Linuxowa Apache domyślna mówi, że może on używać tylko portu 80 i 443. Jak na Red Hacie jakimkolwiek czy na CentOSie postaracie się uruchomić Apache na porcie 445, to on nie wstanie, bo nie będzie w stanie użyć portu 443, bo go SE Linux zablokuje. No właśnie, i to był pierwszy moment, kiedy Dan Walsh i jego zespół zaczęli się zajmować Dockerem. Problem był taki, że Docker nie shipował żadnych polityk SE Linuxowych, no natomiast to był problem, z którym sobie Red Hat sam musiał poradzić i to nie był. Okej, to takie mało istotne. Pierwsze takie zdanie, które on powiedział, to właśnie to, że containers do not contain. To jest tak. I on był jedną z pierwszych osób, które zaczęły mówić na głos, że kontenery nie zostały stworzone z myślą o bezpieczeństwie w żadnym przypadku. Kontenery w Solarisie tak, ale nie kontenery w Linuxie. Więc to jest kilka takich ciekawych zdań, które gdzieś tam właśnie znalazłem jeszcze, o których oni tam w Red Hacie mówili. Kilka takich błędów, które są powtarzane. Po pierwsze, że kontenery są tak bezpieczne jak maszyny wirtualne, czyli to jest takie klasyczne pomylenie kontenera, który z maszyną wirtualną, która ma hypervisora, one nie mają ze sobą nic wspólnego. Hypervisor pierwszego czy tam drugiego poziomu, one są rzeczywiście zupełnie oddzielnym systemem. I tam jest jakaś warstwa abstrakcji, a w kontenerze nie ma żadnej. Kontener to jest przecież nic innego jak właśnie te namespace'y i spółdzielny kernel, więc to tak nie działa. Tak, to jest fajne. No, słyszałem, że ludzie ściągają randomowe obrazy dockerowe i odpalają je u siebie na hoście. No, bardzo dużo ludzi robi Docker Search, czyli szukają jakiegoś tam obrazu typu Docker Search Nginx, ściągają jakiś obraz i go sobie odpalają na hoście, czasami z roota. Więc teraz pytanie, jak to się różni od npm install -g na przykład? No nijak, po prostu ściągacie coś, co ktoś przygotował i odpalacie to. No i to jest właśnie ostatnie zdanie. Mam współpracownika, który mówi, że Docker jest tak jakby odpalać randomowy kod ściągnięty z internetu u siebie jako root. No dokładnie tak jest i to jest ok, nie ma z tym żadnego problemu, o ile jesteś świadomym, że to się robi i świadomym tego, co ten kontener ma w sobie. Jeśli ściągacie oficjalny obraz Ubuntu, to pewnie nic złego się nie stanie. Natomiast jeśli ściągacie jakąś konkretną aplikację, to już gorzej. Dobra, to już powiedziałem, że kontenery nie zostały stworzone dla bezpieczeństwa by design. No, w Solarisie było troszkę inaczej. To jest fajny przykład na to, jak kontenery, czy tam raczej zony, tam to się nazywało, mogły działać. W sensie tam był support bezpośrednio z file systemu, z ZFS-a. To znaczy tam już w ZFS-ie, jak tworzyliście te takie cząstki file systemu, które się montowało bezpośrednio do kontenera, no to tam już było powiedziane, że one ze sobą nie mogą gadać, one są przypisane do konkretnej zony i tak dalej. I tu jest prezentacja właśnie Dana Walsha na ten temat. Fajna sprawa. Polecam. Dobra, Docker i SE Linux. To tak wracając, znaczy wchodząc na chwilę na te tematy Red Hatowe. Problem był taki, że ludzie w Dockerze nie chcieli, znaczy nie dewelopowali Dockera w taki sposób, żeby łatwo się pisało polityki SE Linuxowe, a Red Hat jak chciał zdownportować sobie różne feature'y, których wymagał Docker i jeszcze na to nanieść polityki SE Linuxowe, no to nie radzili sobie z tym najlepiej. No i to był jeden taki z początkowych problemów, który już chyba w 2015 roku na linii Docker i Red Hat. Skończyło się to po chyba 2 latach, w 2016 jakoś, tym, że Red Hat zrobił własnego forka Dockera. O tym się głośno nie mówi, natomiast od kilku wersji na Red Hacie, Red Hat, te 7 i tak dalej, pracują na własnym forku Dockera. To nie jest oficjalny Docker. Dlatego właśnie, że nie dało się nanieść tam kilku patchy. No i teraz pytanie, czy my w ogóle potrzebujemy LSM-ów, czyli z tego SE Linuxa? Do czego on służy? Tak jak wspomniałem, te główne subsystemy nie są namespace'owane, czyli na przykład C-grupy. Dostęp do C-grup nie jest w żaden sposób zabezpieczony, więc jeden kontener w teorii mógłby mieć wpływ na C-grupy innego kontenera. W teorii. Podobnie sys, proc i tak dalej, tylko że te proce i sysy to są dość ważne w file systemy, bo tam są wszystkie metainformacje na temat innych procesów, na temat całego hosta i tak dalej.
urządzenia nie są namespace'owane. No i właśnie moduły kernelowe też nie. No i dlatego właśnie jeśli kontener może przypadkiem mieć tam dostęp, no to może zaunować system albo inne kontenery i dlatego te LSM-y są takie ważne, żeby dodać tą dodatkową warstwę abstrakcji i tą dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Secomp. Ktoś z Was zna Secompa? To są takie, powiedzmy, że to jest takie kolejne zastrzeżenie do kernela, do kolejnej warstwy bezpieczeństwa. Nie będę się do niego temat jakoś tam rozdrabniał, natomiast tutaj jest link do potrafi w Secompa, mówiąc w skrócie. Więc jakbyście byli zainteresowani, to możecie przeczytać. Dobra. No i teraz przejdźmy do obrazów dokorowych. Jak tam kwestia bezpieczeństwa w obrazach dokorowych wygląda? To właśnie było to zdanie, że Docker jest Docker jest jak uruchamianie obrazów randomowych, prawda, gdzieś tam z internetów. No i teraz najbardziej popularne obrazy kontenerowe i tam jakieś vulnerabilities. Snyk to jest taki fajny serwis, w którym możecie sobie poglądać różne wykresy, które wam przedstawiają, wizualizują kwestie bezpieczeństwa w różnych systemach operacyjnych. Dość popularny właśnie. I teraz tak, pytanie do Was. No to przeskoczymy dynamicznie do tematu Alpiny. Jeśli Node 10, taki obraz oficjalny, ma 582 vulnerabilities w jakimś tam czasie, nieważne jakim, Node 10 w wersji Slim, czyli odchudzony, ma 71, a Node 10 w wersji Alpine ma 0, to co Wam to 0 mówi na temat bezpieczeństwa Alpine'a? Macie jakiś bezpieczny, mniej bezpieczny, bardzo bezpieczny? Pod względem dziękuję. Więc to zależy, gdzie uruchomimy ten kontener. To, że on nie ma jakichś tam vulnerabilities, to nic nie znaczy. Znaczy tak, to się zgadza, ale tak w porównaniu do innego, na przykład ten ma 0, a ten ma 582, dlatego że tak wykazały jakieś tam skany bezpieczeństwa aplikacji, które się w nim znajdują. Dobra, łatwiej. To 0 bierze się tylko i wyłącznie stąd. O właśnie, że Alpine Linux nie ma swojego Security Advisory program. Po prostu go nie ma, więc nie publikuje tych informacji. Tak więc jeśli w internecie jest informacja, która mówi, że ma 0 vulnerabilities, no tak, ale to wypadałoby powiedzieć też, że nie ma Security Advisory program i dlatego jest to 0. Tego niestety się często nie spotyka przy takich komentarzach, więc to jest dość istotna informacja. I właśnie skąd mi się wziął ten temat Alpine Linuxa? Mianowicie w towarzystwie, w tym takim środowisku security, Alpine Linux jest dość popularny. I miałem kiedyś taką dyskusję z kolegą na temat właśnie Alpine Linuxa i zacząłem czytać, bo dowiedziałem się, że on jest uważany za bardzo bezpiecznego, a chciałem to zweryfikować, więc tak zacząłem i tak. Alpine Linux to jest z ich wiki strony, czy nie, z głównej strony projektu. Security Oriented Lightweight Linux Distribution Based on Muscle libc and PZBox. OK. No więc główne te wyniki w Google czy tam w DuckDuckGo mówią tyle, że jest bardzo bezpieczny, bardzo szybki i w ogóle jest najlepszy i dlaczego używać inne. To mniej więcej pierwszych 10 wyników można mieć takie wrażenie, że jest super, więc nie używać innego przypadkiem. No dobra, to teraz sprawdźmy, co tam leży pod spodem faktycznie. Po pierwsze mają swój system paczek, który się nazywa APK. I to jest pierwszy mindfuck, w sensie po co tworzyć system poza RPM-em i debem. Jak tworzysz swoją dystrybucję, bierzesz deba albo RPM-a i masz tabun ludzi, którzy weryfikują, którzy pracują nad tym i masz problem rozwiązany. Tworzenie swojego systemu paczek jest w naszych czasach praktycznie samobójstwem, w sensie trzeba mieć naprawdę dużo ludzi. Więc zacząłem się zastanawiać i zacząłem czytać, jak to działa i znalazłem na Wikipedii ich informacje o tym, jak wygląda proces wrzucania paczki do ich mainstreamu i jak wygląda code review tej paczki. Więc okazało się, że tam są dwie osoby, które to reviewują. Nazywają się Girutka i Nmeum na GitHubie. Możecie sobie zobaczyć tutaj pod tym linkiem, to wszystko jest. Więc ja sam paczkuję, sam jestem maintainerem w Fedorze i wiem, ile jest zachodu, żeby jedną paczkę wrzucić. No dużo. W 2 paczki, 3 paczki, a jeśli chcecie całą dystrybucję utrzymywać 2 osoby, to ciężko jest, naprawdę. W sensie deweloperzy wiedzą dobrze, jak wygląda code review, jeśli ktoś wam wrzuca no, dużego pull requesta, w sensie na przykład 30 plików pozmienianych, no to wołasz gościa, pytasz się go, no dobra, o co w tym chodzi, on ci mniej więcej opisuje i potem tak jeszcze możesz przeskrolować i przecież nie wyłapiesz wszystkiego, nie ma mowy. A w 2 osoby całą dystrybucję, wszystkie paczki, no nie wierzę, to po prostu się nie da. Dla mnie to jest mój komentarz, że wygląda jak zwykły npm install i nic innego.
A dlaczego nie RPM albo nie Deby? No bo Alpina działa na innym libc, na Musl libc, a nie na glibc, więc RPM i Deby po prostu nie pójdą, dlatego że te paczki są kompilowane pod glibc. No i teraz tak, w ciągu ostatniego roku szukałem i nie znalazłem żadnych poważnych problemów bezpieczeństwa zgłoszonych z YUM-em, aptem czy z DNF-em. DNF to jest taki federowy YAM. A na Alpine z APK były i to takie grube. Więc z tym bezpieczeństwem, jeśli chodzi o własny system paczkowania, to tak nie jest. Ale niestety tego w pierwszych 10 wynikach Google'a nie ma. No dobra, to teraz kolejna rzecz. Znalazłem też tam informację, że Alpina jest bezpieczna, bo ma zabezpieczony kernel za pomocą GRSeca. GR Security to jest taki zestaw łatek tworzony przez firmę, która to robi bardzo dobrze. Jeszcze 3 lata temu było to darmowe, 3 lata temu przestało być darmowe. Więc dużo osób przestało z tego po prostu korzystać. No i teraz znalazłem informację, już gdzieś tam na Twitterze znalazłem dyskusję ludzi, o właśnie, Jakub Girutka to jest jeden z tych ludzi, którzy po prostu powiedzieli wprost, że oni już GRSeca nie używają w Alpine Linuxie, bo utrzymywanie tej łatki, tych łatek bezpieczeństwa jest praktycznie niemożliwe. No bo przecież kto przy użyciu 2-3 osób byłby w stanie trzymać łatkę, tak gigantyczną łatkę do kernela i ją utrzymywać własnego forka. No, nie ma siły. A co najważniejsze jeszcze, to nie ma znaczenia. Bo jakie ma znaczenie łatkowanie kernela w kontenerach? Żadne. W kontenerów nie ma kernela. Kernel jest współdzielony. Więc to zupełnie nie ma znaczenia. Używając każdej innej dystrybucji w kontenerze, czy to będzie Ubuntu, czy to będzie Debian, czy Red Hat, czy cokolwiek innego, możemy sobie użyć tego GRSeca oddzielnie. Więc jeśli jakiś artykuł jest na temat kontenerów i wspomina coś o GRSecu, to raz, że to jest outdated, a dwa, że to nigdy nie miało znaczenia tak naprawdę. Więc jeśli ktoś o tym pisał, to po prostu się nie znał. No bo, tak jak powiedziałem, to nie ma znaczenia w kontenerze. Dobra, Musl versus glibc. O właśnie, kto z Was potrafiłby skompilować coś z użyciem glibc, tego standardowego linuxowego? Dobra, powinienem zacząć od tego musla, bo wtedy wiem, że prawdopodobnie żadna ręka by nie była w górze. Configure, make install na studiach zrobiliście kiedyś? Na pewno, no, widać, dobra. No to właśnie jak coś takiego robicie na Linuxie, configure, make install i ewentualnie tam jakieś parametry kompilacji ustalacie, to w 99% jest to glibc. Natomiast musl libc, nie znam człowieka, który by tego używał. Znaczy nie, no dobra, znam 3, ale ja sam tam próbowałem coś skompilować, idzie to, tylko że trzeba się nauczyć. I to jest ten problem. W sensie, jeśli odpalamy jakąś aplikację na produkcji, to chcemy, żeby ona działała. Jeśli mamy Apache albo Nginexa i coś nie działa, to szukamy w internecie odpowiedzi i po prostu stosujemy to, co nam tam poradzili. I to działa. No chyba, że macie paczkę skompilowaną z musl libc, to 90% rzeczy może nie działać, dlatego że ta paczka i ta aplikacja może działać inaczej, po prostu. glibc ma bardzo duży support w dużych firmach, czy to w Red Hatie, czy to w Google, czy w Canonicalu, IBM, no cokolwiek. W sumie Red Hat i IBM to w tej chwili to już mogę połączyć. No i właśnie, nawet jak te paczki są skompilowane przy tym musl glibc, to w kolejnych case'ach mogą się wywalić, bo jeśli niewiele osób tego używa, a większość używa glibc, to statystyka mówi, że w glibc wiele błędów się po prostu wyłapie, a w musl libc się nie wyłapie. No i ostatnia rzecz, systemd nie działa z musl C. Systemd to jest init system na Linuxach tych nowszych. No to teraz pytanie, dlaczego ludzie używają Alpiny? A w ogóle kto z Was używa Alpiny? Albo od niej słyszał? No jest kilka osób, okej. Znaczy wiecie, ja z Alpiną nie mam problemu, tylko dopóki użytkownik tej Alpiny jest świadom tego. Bo Alpina ma swoje plusy. No i właśnie chciałem o tym opowiedzieć. Po pierwsze dlatego, że jest mały. On na początku zajmował 2,5 mega, teraz urósł, no spasł się do 6, no strasznie wiele, prawda? Więc no, takie jest zdanie, że jeśli zawiera mało bibliotek, to musi być bezpieczny. Jakieś inne jeszcze pomysły macie? Dlaczego? W sensie tak, jestem ciekawy, dlaczego właśnie tego używacie, poza tymi pomysłami, które są tutaj. Dobra, wyczerpane, fajnie. No to teraz moja odpowiedź. Obecnie mamy w Dockerze polajerowane file systemy. Czy to jest OverlayFS, czy VFS, czy Device Mapper, czy AUFS, chociaż z tego już odeszli. Więc to nie ma znaczenia, bo jeśli ściągniecie sobie takiego Ubuntu, którego rozmiar można z nim zejść do 32 megabajtów, no ale powiedzmy, że najbardziej popularny ma 250 mega, to ściągacie go raz.
Tylko raz. Dlatego, że to działa w ten sposób, że jak macie obraz bazowy, na którym budujecie sobie n kontenerów, każdy jakąś inną funkcjonalność, tu jest Nginx, tu Apache, tu wasza Java, jakiś tam PHP czy coś innego, to jedyne, co się dzieje w tych kontenerach, to dopisujecie deltę na file systemie do tego podstawowego. Więc to was nic nie kosztuje. Te 250 MB zużywacie raz. A na to was stać, bo to nawet można w PKP jadąc Pendolino do Warszawy ściągnąć 100 mega przy odpowiednim szczęściu. No i nie trzeba tego ściągać jeszcze raz, więc to już nie jest argument. Chyba że używacie tego w taki sposób, do jakiego Alpina została stworzona, czyli w małym urządzeniu typu, nie wiem, Raspberry Pi albo jakiś tam telewizor albo coś takiego, bo do tego właśnie to służyło, do odpalenia na routerach na przykład. Więc wtedy te 6 mega ma sens. No dobra, jeśli ma mało bibliotek, to musi być bezpieczny. Tak, tylko że nie ma Security Advisory program, więc nie. Więc tutaj brak zgody po prostu. Jeśli nie wiemy nic na temat bezpieczeństwa tych bibliotek, to one nie są bezpieczne. Dobra, jedźmy dalej. Historia Alpina, no właśnie, stworzona do routerów, małych pudełeczek i tak dalej. No i spoko. Ale dlaczego była taka wysoka adopcja w Dockerze? Bo to jest mega interesujące i też o tym się w sumie niewiele mówi. Dochodziliśmy do tego z kolegą przez dłuższy czas i połączyliśmy po prostu kilka faktów. Po pierwsze, kolega Marcin Skarbek, tak od razu powiem, żeby nie było, pomógł mi przy tych slajdach. I teraz tak, po pierwsze, w roku 2014, jak Docker wystrzelił w kosmos, to Docker Hub miał bardzo dużo problemów performansowych. W sensie nagle tysiące osób rzuciło się na ściąganie obrazów gigowych, 2-gigowych, 3-gigowych i tak dalej, i tak dalej. Ściąganie, puszowanie, ściąganie, puszowanie. I teraz, jak to właśnie kolega powiedział, i wtedy wchodzę ja cały na biało Alpine, mam tylko 6 mega i uratowałem sytuację. I faktycznie to była świetna rzecz wtedy, dlatego że no, Docker Regis działało dużo lepiej dzięki temu. I kolejna rzecz, w zasadzie nawet z tej pierwszej ja sobie nie do końca nie zdawałem sprawy, ale z drugiej tak. W roku 2013 w Docker file system na Ubuntu i na Debianach to był AUFS. To był taki polajerowany file system. Na Red Hatach to był Device Mapper, który nigdy by nie był pomyślany, nie był stworzony z myślą o tym, żeby robić właśnie te takie warstwy z deltami i tak dalej, tylko że Red Hat musiał coś zrobić, a AUFS-a nie mogli uruchomić, no bo on nie był zgodny z polityką Red Hata, więc wzięli tego overlaya. Wzięli tego device mappera. Problem był taki, że nawet na tym AUFS-ie, jak puszczaliście obrazy, które miały giga i mieliście tych obrazów 10-20, to nagle się zaczynały problemy. Na Red Hatach jeszcze większe, w sensie nagle się okazywało, że file system sobie z nimi nie radził, z tymi warstwami. Trzeba było na przykład restartować maszynę, bo jakiś kontener się powiesił, albo skasować cały file system, bo kontener się powiesił, albo zostawały jakieś artefakty, mimo że kontener został usunięty i tak dalej, i tak dalej. I to był straszny problem. I okazywało się, że najczęściej chodziło o to, że w trakcie manglowania zostawały jakieś artefakty, a chodziło o to, że było bardzo duże zrzucie IOPS-ów i wtedy coś się złego działo pod spodem. A jak się zeszło z obrazem do 6 mega, to nagle wszystko zaczynało działać idealnie. I stąd Alpina uratowała sytuację w tamtych czasach, 2013-2014, może początki jeszcze 2015, no bo po prostu rozwiązywała te problemy, które nie były adresowane od początku, bo tak naprawdę Docker to jest przypadek. W sensie firma, która miała swojego pasa, no już prawie poszła z torbami, bo nikt tego pasa nie chciał używać. Znaczy używali je ludzie, ale nie na tyle dużo, żeby to miało sens. No i oni po prostu się przepivotowali i zaczęli, zopen source'owali Dockera i zaczęli utrzymywać Dockera za pieniądze, pomagać ludziom i tak dalej. Świetna historia zresztą. No ale to taki klasyczny problem biznesowy, to znaczy wypuściliśmy coś, co performanceowo nie działa, no i na szczęście ta Alpina właśnie wtedy się pojawiła, uratowała sprawę i tak dalej. Dobra, jeśli nie Alpina, to co? No bo ja Alpiny na produkcji bym naprawdę w życiu nie chciał uruchomić, no właśnie z tych powodów, które wam wymieniłem. Debian ma tyle vulnerabilities w roku 2018, ten oficjalny, to jest Ubuntu. Fedora jest pewnie gdzieś tutaj, bo nie ma jej na obrazku, ale w ciemno strzelam, że jest więcej niż na Red Hacie, ale mniej niż na Ubuntu. Na pewno jest więcej niż na Red Hacie, bo Red Hat jest tak stabilnym systemem, tak się tam niewiele zmienia i tak stare aplikacje tam działają, że one są dawno połatane. No, więc to już jak uważacie. Ja na przykład używam Fedory. Dobra. No i ta ważna rzecz jest taka, że naprawdę nawet z Ubuntu jesteście w stanie zejść do 32 mega. Możecie poszukać na internetach. Tak więc jak potrzebujecie nawet na Raspberry Pi odpalić, to niekoniecznie Alpina, bo Ubuntu też poleci. Jeśli musicie mieć tam Dockera oczywiście.
Dobra, Docker i systemd. Kto z Was zna systemd? Łapa do góry. Okej, 4-5 osób. Init system. No, na Linuxie to jest tak, jak startuję system, szukam zegarka, wiecie, żeby zobaczyć, która jest godzina. Jak startuję file system, to musi wystartować jakiś proces na początku, żeby startował inne procesy. No i to jest ten init system. To jest proces o PID-zie 0, o PID-zie 1, o tym pierwszym PID-zie. On jest matką wszystkich procesów, tam ojcem czy cokolwiek. No i w tej chwili od jakiegoś 2, w zasadzie to już prawie 3 wersji, na przykład Red Hata, prawie, bo Red Hat 8 jest za rogiem. W Fedorze od 12 wersji i w Ubuntu też, i w Debianie też. Systemd jest tym init systemem, zastąpił stare tam systemy SysV i tak dalej. Natomiast problem jest taki. Lennart Petering to jest człowiek, który był jednym z głównych twórców systemd w Red Hacie w Berlinie. Fajny gość swoją drogą. Solomon Hykes to był gość, który stworzył Dockera. I oni się nie dogadywali ze sobą. Oni mają bardzo mocne osobowości obydwaj. Poznałem ich obydwu i mogę powiedzieć, że ciężko się z nimi dyskutuje, bo ciężko. W sensie oni lubią bardzo mocno uargumentowaną dyskusję. I nie mogli się ze sobą dogadać, dlatego że Solomon twierdził, że to Docker powinien realizować niektóre rzeczy, które już realizowało systemd. Na przykład informacja o tym, które kontenery powinny być uruchamiane przy starcie systemu. Takie rzeczy w zasadzie się robi w systemd, bo to w systemd się konfiguruje, które procesy mają być uruchomione przy starcie systemu. Ale Solomon chciał, żeby to było w Dockerze. To był jeden z przykładów. Doszło do takich sytuacji, że na przykład to jest Jessie Frazel, to jest dziewczyna świetna, ona jest deweloperem, DevOpsem i tak dalej, pracowała i w Dockerze, i w GitHubie, czyli w Microsoftie, i w Google chyba jeszcze, a teraz to jest bezrobotna, bo się jej na razie znudziła praca. Natomiast ona na DockerConie, któryś tam chyba w 2015 roku miała na swoim badżu informację I say no to systemd specific PRs. Więc to wam mówi wiele na ten temat, co tam się działo pomiędzy Red Hatem a Dockerem. Więc no, takich rzeczy się nie robi, ale no, niestety się działy. Dobra. Kolejna rzecz. A no właśnie, to Dan Walsh, ten, o którym wam wcześniej mówiłem, to on właśnie zauważył, że no problem jest taki, że Docker chciałby robić wiele z tych rzeczy, którymi w zasadzie powinien zajmować się system operacyjny. OK. Teraz pytanie, czy istnieje świat poza Dockerem? No bo w zasadzie kontenery Linuxowe od iluś tam lat zostały utożsamione z Dockerem. Mówisz kontener, człowiek myśli Docker. To tak jak z butami. Mówisz buty sportowe, ktoś myśli Adidasy. Bo po prostu, nie? No i tak się stało też tutaj. Tak, jest takie coś, nazywa się Podman i Cryo. Rzecz w tym, że utrzymywanie Dockera na przykład w Kubernetesie jest problematyczne. W sensie ten Docker potrafi, no teraz już mniej, ale wcześniej trzeba było na przykład restartować Docker Engine wielokrotnie, bo na przykład wylatywały nam pody, albo wylatywały nam kontenery, albo coś takiego się działo. Zauważył to i Red Hat od początku, no i też ludzie w Google to zauważyli, stąd stworzono coś, co się nazywa Cryo. To jedną z głównych firm, która w to pakowała kasę, był Red Hat. I to działa mniej więcej w ten sposób. Jeśli to jest Kubernetes, tak powiedzmy w cudzysłowie, tu mamy tego kubieta, to tutaj kiedyś był Docker Engine, który zarządzał kontenerami w Kubernetesie, w podach. Teraz to jest Cryo. To są różne komponenty, które zostały wymienione. No i teraz na przykład Podman służy do uruchamiania kontenerów tutaj. Conmon nimi zarządza i tak dalej. Po prostu flaki Dockera zostały wymienione. Docker, notabene teraz się nazywa Mobi, to i w tej chwili to już jest w ogóle, oni się teraz reklamują jako framework do konteneryzacji, do tworzenia platformy. No i sami mówią o tym, że nie jest to nic użytecznego dla zwykłych deweloperów, dlatego że to jest coś raczej dla zespołów platformy, którzy chcą stworzyć własną platformę. Docker mimo wszystko nie zostanie nigdy usunięty na bok, bo zrobili jedną doskonałą rzecz, mianowicie rozwiązali problem biznesowy, problem ludzi, który polegał na tym, że chcemy stworzyć aplikację na jednej maszynie i chcemy, żeby działała na wielu maszynach. Mniejsza z tym jak, ale żeby działała podobnie. W sensie chodzi o taki klasyczny problem paczkowania. I dlatego Docker, goście z Dockera już ze 2-3 lata temu tak się bardzo śpieszyli z tym, żeby odpalać natywnie Dockera i na Windowsie, i na Macu. Dzięki temu wygrali życie, bo w tej chwili macie integrację na przykład w IDE typu IntelliJ i tak dalej z Dockerem, czy tam w PyCharmie, czy WebStormie, czy czymkolwiek innym. I w tym momencie ludzie już od Dockera nie odejdą.
to nie jest złe, tylko po prostu trzeba wiedzieć, jak go używać. Natomiast wróćmy do tego, bo to jest fajna informacja. Czy jest świat poza Dockerem? Jest, właśnie Podman. No i co to jest? Taki drop-in replacement dla Dockera. Po prostu podmieniamy sobie Dockera i nagle możemy działać czymś innym, czymś, co się nazywa Podman. Dlaczego to jest fajne? Po pierwsze dlatego, że jest jeden proces per kontener. W Dockerze musi być ten Docker D, musi być container D i jeszcze Rancy się używa do tworzenia kontenerów. Wszystko spoko, tylko że jeśli chcemy stworzyć proces na Linuxie, to używamy dwóch syskoli i mamy proces na Linuxie. Po co do tego jakiś demon, nie? Po prostu. Taki proces się montuje pod init system i niech to już kernel sobie zarządza tym procesem. Więc to było właśnie polityka ludzi w Red Hacie, żeby to tak zrobić. Używa cgroup do zarządzania zasobami i wszystkich możliwych namespace'ów do izolacji. Można by default odpalać kontenery w trybie rootless, no bo tak naprawdę odpalamy proces. Proces użytkownika foo jest przy użytkowniku foo. No i działa fajnie. Ma support for Fuse. Fuse to jest nic innego jak file system w user space. W sensie, jeśli chcecie dostęp do file systemu, który jest skomplikowany, to zazwyczaj musicie mieć uprawnienia roota, bo ponieważ. Ale są file systemy typu Fuse, na przykład overlay fs można w takim trybie uruchomić, także on działa u Was po prostu w ramach Waszego, powiedzmy, użytkownika, tak w cudzysłowie. No i supportuje feature systemd, znaczy on nie supportuje, po prostu systemd dostarcza feature, które tak powinny być. Automatyczny start kontenerów, to jest ten mój ulubiony, w sensie w Dockerze, jak chcieliście odpalić najpierw zestaw kontenerów i najpierw chcieliście, żeby stała baza danych, a potem druga baza danych, a potem cache i na samym końcu potem jeszcze jakaś wasza aplikacja backendowa i 3 mikroserwisy i na końcu może serwery jeszcze typu Nginx, to trzeba było stanąć na głowie, żeby zdefiniować ich kolejność. W sensie w czystym Dockerze tego się nie dało zrobić, trzeba było korzystać z jakichś nakładek. A tutaj po prostu używa się normalnych dependencji, które się konfiguruje w systemd, czyli tworzy się unit file dla każdego i się mówi, kiedy, jaki unit file od czego zależy, jaka ta zależność jest, czy jest silna, czy słaba, czy taka, no może jestem zależny, a może nie, tam jest dużo tych zależności. No i tyle. Teraz tak, jak się używa tego podmana? Robi się takie coś. Instaluje się podmana, a potem się aliasuje Docker na się podman. I już. I teraz, żeby Wam to pokazać, to właśnie była taka prezentacja. To jest Dan Walsh, ten człowiek tutaj, którego widać. Prezentacja z roku 2018 z konferencji w Berlinie All Systems Go. Jedna z najfajniejszych konferencji o tym, co się dzieje w user space w Europie. W zasadzie, no powiedzmy w Europie. W mojej opinii to jest jedna z dwóch konferencji, które mają teraz naprawdę świetną zawartość. Okay. First, you DNF install. I could have put apt-get up here. You DNF install Podman. Then you do this. Any questions? To jest pierwsza minuta prezentacji. Replacing Docker with Podman. W zasadzie tutaj już Dan mógł skończyć tę prezentację, natomiast potem oczywiście opisywał, na czym to polega. No dowcipnie, ale no właśnie o to chodziło. I teraz, żeby Wam coś pokazać. Docker.ps. Ach, nie przealiasowałem się jeszcze. Miałem aliasa, ale go skasowałem. Dobra, teraz. No, docker.ps-a. Działa. Nie mam skonfigurowanego tego, więc za to nie zwracajcie uwagi. Natomiast Docker Images. Jak widzicie, zassał mi obrazy te, które miałem w Dockerze. No, drop-in replacement. Tak, więc teraz tak. Aha, user namespace'y. Działają, w sensie... Czy coś tutaj co ciekawego jest do powiedzenia? Aha, tak, tutaj jest jedna z ciekawych rzeczy, żeby nie było tak, że ja to sprzedaję i że to jest takie świetne. Każdy kontener uruchomiony jest w własnym namespace'ie, więc jest tam też ten mapping użytkowników, można to wszystko zrobić i wszystko spoko, można odpalać bez roota i tak dalej. Natomiast zastanawiała mnie jedna rzecz. Podman może używać różnych namespace'ów na tym samym obrazie dzięki temu czemuś takiemu jak automatic chowning wbudowanym w container storage. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że jeśli odpalimy kontener z jakiegoś obrazu i podmontujemy mu jakiś file system pod spodem, jakiś katalog i potem zgasimy ten kontener i odpalimy inny kontener, to on też będzie i dopiszemy do niego ten sam katalog, to on będzie miał dostęp do tamtych danych, mimo że na przykład UID użytkownika się zmieni w kontenerze czy coś takiego. Jak oni to zrobili? Automatic chowning. To sobie sklonowałem do repozytorium Container Storage i znalazłem informację, jak oni to robią. OS Chown. No,
Rzekłbym far from ideal, to znaczy performanceowo nie działa to najlepiej. No ale jest i działa. To gdzieś tam, to jest kawałek kodu w Go, właśnie z tego Container Storage. No ale działa, to jest fakt. Pewnie będzie działało lepiej kiedyś. Natomiast takie czołnowanie na file systemie w trakcie uruchamiania systemu, znaczy kontenera, no słabo. Dobra, takie demko, ale nie na żywo, bo jednak czasu nie ma. Chciałem wam pokazać, jak fajnie działa ten namespacing użytkowników. Tworzymy sobie plik, zwykły plik tmpts z roota. Tu jest to sudo chmod 600, czyli tylko root może go czytać i pisać, prawda? No i tyle, i mamy taki plik. Potem odpalamy sobie kontener. Tego sudo mogłoby tutaj nie być, równie dobrze. Odpalamy sobie kontener, montujemy mu ten file system, znaczy ten katalog tmpts, w zasadzie ten plik tmpts do takiego samego pliku tmpts. Z, tutaj chodzi o C Linuxa, to nie będę komentował. No i mówimy mu, słuchaj, ty w kontenerze masz mieć użytkownika 0, czyli root, który na hoście ma być użytkownikiem o ID 100 000 i rezerwujemy 5000 potem ID-ków po tych 100 000. Więc po prostu jakbyś chciał w kontenerze jeszcze sobie założyć 5000 użytkowników, to ci się uda. 5001 to już niekoniecznie. No i używamy obrazu Fedora i odpalamy tam basha, znaczy SH, powłokę. Sprawdzamy ID. U ID jest 0, root, to już jest w kontenerze. No to super, jesteśmy rootem w kontenerze, chociaż naprawdę na hostie jesteśmy użytkownikiem o ID 100 000. No i wszystko fajnie. Sprawdźmy ten plik. OK, nie ma, jest tutaj. User nobody, owner, znaczy owner nobody, grupa nobody. Wow, czyli działa. No i nie możemy mieć tam dostępu, bo na hoście właścicielem jest root. Więc tak naprawdę mimo to, że jesteśmy rootem w kontenerze, to naprawdę nie jesteśmy rootem w kontenerze, więc nie możemy tam czytać. No i tak działają user namespace'y. Fajna rzecz. Teraz tak, security considerations, więcej. Jak odpalamy pod manem kontener, no to odpalamy go jako current user, chyba że zrobimy to sudo, tak jak widzieliście. No i super, bo nie trzeba roota i docker.d, containerd i runc nie działają jako root, bo ich nie ma po prostu, więc to jest fajne. Jeśli jesteście purystami, to wam się spodoba, bo nie ma żadnych dodatkowych procesów. Użytkownik w Dockerfile'u zadziała tak samo jak powyżej, z tym, że możecie używać dnf-ima i apt-geta do instalowania, bo jesteście rootem, jeśli sobie zdefiniujecie siebie jako root w tym kontenerze, więc to jest fajne. No i nie ma problemu z user modem, bo nie ma docker socketa, więc nikt nie odpali kontenera i nie podmontuje po niego file systemu, chyba że jest rootem. Dobra. To jest ta prezentacja, link do prezentacji. Aha, slajdy ja już opublikowałem u siebie na GitHubie, więc GitHub macie lasek i tam konferencje i tam znajdziecie w jednym z ostatnich commitów, albo po prostu podeślę do organizatorów i będą gdzieś tam udostępnione. No i po prostu działa out of the box, więc warto spróbować. Jedyny komentarz, trzeba mieć do tego Linuxa, to jest rzecz czysta linuxowa, nigdy nie wyjdzie poza Linuxa ani na Maca, ani na Windowsa, z tego powodu, że ona została stworzona głównie z myślą o Kubernetesie. To jest cała historia OpenShifta w Red Hacie i o tym, jak oni go starają się sprzedać. Od 3 wersji im to strasznie nie idzie, a teraz jak ich zakupił IBM, to już nawet w Fedorze, w infrastrukturze przemigrowaliśmy część maszyn na OpenShifta nowego, bo stwierdzono w IBM-ie, czy w zasadzie w Red Hacie, że mają być, ja nie pracuję przecież w Red Hacie, klientem zero sami dla siebie. Ma to sens, nie? Dobra. A co jeśli nie Docker i nie Podman? Powiedzmy, że mamy po prostu proces, który chcielibyśmy jakoś zabezpieczyć. No, stworzyć dla niego widok file systemu, to jak kiedyś był chroot, albo powiedzieć mu, że nie ma dostępu do sieci, albo że nie ma dostępu do jeszcze jakichś tam innych zasobów, ograniczyć mu pamięć czy coś. No, na Linuxie to się da po prostu zrobić, nie trzeba do tego kontenerów używać. Używa się tego systemd. Śmieję się, bo systemd ma dość trudną historię, natomiast pomijając ją, w sensie jest postrzegany o to, znaczy jest oskarżany o to, że nie jest zgodny z ideą Unixową, co nie chcę w to wchodzić, bo to są bardzo długie dyskusje i to tak pomijmy to. Natomiast on rozwiązuje wiele problemów. Systemd to jest init system, który został stworzony przez deweloperów z myślą o deweloperach. Dzięki czemu ma super API, dzięki czemu ma dużo bibliotek, dużo bindingów i w Go, i w Javie, i w Pythonie, i w C i tak dalej, i tak dalej. I po prostu zupełnie inaczej, używając systemd, robi się rzeczy związane z systemem, znaczy oprogramowuje się system. Nie trzeba pisać 1000 skryptów, tylko po prostu pisze się albo w kodzie, albo używa się idempotentnych konfiguracji, czyli unit file. Dobra. System run process confinement.
Jedźmy po kolei. Po pierwsze, taki zwykły proces, takie zwykłe ograniczanie procesu, takiego zwykłego procesu gdzieś tam w Linuxie. Tutaj jest to, o którym kiedyś opowiadałem, chyba taki 1,5 godziny o tym, czym jest systemd i do czego go można używać i ile tam funkcjonalności jest w nim. Warto zobaczyć, bo systemd, jak sobie wejdziecie w stronę manuala, to się okaże, że ma 1000 stron manuala, ale nie ma ani jednej książki. To nie jest tak, że na Safari Book Online się otworzy kurs systemd albo na czymkolwiek. Po prostu nie ma, tam są tylko i wyłącznie manuale i to jest problem systemd, bo żeby go poznać, to trzeba po prostu przez to przejść. Dobra, jeśli chodzi o ograniczenie plików, znaczy zasobów, procesów, dwie strony manuala, systemd resource control i systemd exec i tam jest wiele parametrów. No i ja wam coś pokażę. Systemd run to jest taka komenda, która służy do uruchamiania procesów. Oczywiście można to zrobić normalnie, / odpal mi jakiś proces, nie? Ale można też użyć systemd runa i ograniczyć ten proces na kilka sposobów. No i teraz ja to będę robił sudo, tylko, albo jeszcze tak, systemd, albo nawet inaczej, jak tam było, IP adres. OK. Dobra, takie coś. Robię to sudo tylko dlatego, że mam YubiKey, a inaczej musiałbym wpisywać cały czas hasło. Natomiast to można robić bez problemu żadnego, bez hasła, znaczy bez sudo. Tylko, że, dobra, OK. I co się teraz stało? Uruchomiłem sobie powłokę shell /bin/sh za pomocą systemd runa i w tej powłoce, czyli uruchomiłem proces sh i w ten proces po pierwsze ma zabroniony dostęp do jakiejkolwiek sieci, do jakichkolwiek adresów IP. Poza tym, że dozwoliłem mu się kontaktować z tym adresem, no i z całą siecią lokalną. To sprawdźmy. O, źle. Najpierw zobaczmy, co nie powinno działać. Operation not permitted. Śmiga. Też śmiga. No i 127.0.0.1. W przykładzie jest tutaj pokazana ta 8, żeby wam uzmysłowić, że można też całą sieć przekazać. Też działa. Więc to jest pierwszy sposób na to, żeby uruchomić na przykład Nginxa tylko dla sieci lokalnej, dlatego że jest to usługa czysto backendowa. No więc dlaczego miałaby mieć kontakt z internetem jakikolwiek? No niekoniecznie. Dobra, to była pierwsza rzecz. Druga rzecz, Protect System. Gdzieś to mamy to po kolei. OK, w ten sposób, ale też sudo, bo teraz już mnie nie zapyta o hasło. Dobra, i co daje Protect System? Da tyle, że nie będę w stanie zapisać w ogóle nic do file systemu, nie tylko do /tmp, ale chciałem wam pokazać, bo do /tmp zawsze może każdy zapisać. Po prostu montuję file system hosta w trybie read only. No spoko. Ale zróbmy jeszcze coś takiego jak -p protect home równa się true. Dobrze. Nie widać w ogóle żadnego katalogu użytkownika, mimo że ja ich mam na hoście 2. No dobra, ale możemy pojechać dalej. Popatrzcie, w katalogu /tmp mam dużo śmieci. Były takie problemy w różnych aplikacjach, web aplikacjach. No nie wiem, chwyćmy pierwsze z rzędu, bo taki najbardziej charakterystyczny to wszelkie fora PHP na przykład. To tam była masa złych rzeczy, sesje jakieś były zapisywane do /tmp i tak dalej i można było sobie między różnymi virtual hostami je podkradać. Różne dziwne rzeczy. No to zróbmy sobie -p private tmp równa się true. Chyba tak było. Nic tam nie ma, to jest mój prywatny temp dyrektory. Specjalnie został stworzony namespace dla tego procesu i w tym namespace został stworzony widok dla nowego katalogu. Spoko. Co jeszcze możemy zrobić? To już nie będę pokazywał, natomiast wam opowiem. Bin path, no to jakbyście chcieli po prostu podmontować jakiś katalog z hosta albo jakiś plik z hosta, to robicie to za pomocą tego bin paths. CPU quota. Możecie powiedzieć, ile procent czasu maksymalnie będzie mógł używać ten proces. W tym przypadku to jest 20% jednego wątka. Jak macie kilka wątków, no to wpisujecie na przykład 120% i macie 100% pierwszego i 20% drugiego i tak dalej. Memory max min. Możecie ustalić, ile maksymalnej pamięci może użyć dany proces. Tylko z tym trzeba uważać. Na tym samym All Systems Go goście z Facebooka, którzy 2 lata temu fajną prezentację pokazywali, jak migrowali wszystkie maszyny w Facebooku w CentOSów 6 i wszystkich innych do CentOSów 7 z własnym kernelem, ale właśnie systemd.
Świetna prezentacja. I właśnie oni opowiadali o tym, że używali Memory Maxa, ale się przewrócili na tym, znaczy przejechali, dlatego że aplikacje im się wywalały, bo były OOM, out of memory problemy. Znaczy out of memory wchodziło w akcję. OOM killer, out of memory killer to jest taki feature w kernelu, który ubija procesy, które zjadają za dużo pamięci, tak mówiąc wprost. No i jeśli ustawimy coś takiego, no to właśnie on wejdzie w grę. No i oni powiedzieli, że zamiast memory max zaczęli używać memory min. Mówili, ile minimalnie proces może używać pamięci i to wystarczyło, dlatego że wtedy aplikacja zawsze działała, a memory max był już nieistotny, bo tam jakoś sobie podzielili te procesy logicznie między sobą. Więc memory max trzeba uważać. OK, systemd nspawn. To jest taki dość niskopoziomowy sposób. To jest feature systemd do tworzenia kontenerów. Został stworzony przez Lennarta Petteringa, to ten człowiek, który tworzył systemd na początku, tylko i wyłącznie do tego, że systemd miało być init systemem. No, żeby zaprogramować i wydevelopować init system, to musicie tysiące razy go stestować, w szczególności stestować proces bootowania. On to na początku pisał w maszynie wirtualnej na KVM-ie, więc proces bootowania trwał 30, 60, 90 sekund. Tak więc jeśli dewelopował coś szybkiego, a musiał tyle czekać, to trwało bardzo długo. Więc napisał po prostu swoje kontenery Linuxowe po to właśnie, żeby móc proces bootowania testować szybko, bo taki kontener systemd nspawn bootuje się pół sekundy. No i potem stwierdził, że skoro to już działa, to on to wrzuci w systemd, bo czemu nie? Niech sobie ludzie używają. Problem jest taki, że to jest raczej, to nie było pomyślane o tym, nie było pomyślane tak, żeby używać tego na produkcji na początku, ale potem jakoś tak wyszło, że ludzie zaczęli tego używać, bo było fajne. Natomiast jest to niskopoziomowe narzędzie, czyli ta krzywa nauczania jest taka, że nic nie umiesz, potem jest takie coś, a potem już wszystko umiesz. No i przez to trzeba przejść. Man systemd nspawn i stamtąd można zacząć historię. Fajne, ale trudne na początek. Tak. Jest coś takiego, co łączy ze sobą zwykłe systemd, bo to, co wam pokazałem na początku, to jak można ograniczać procesy. I tych parametrów do ograniczania jest tam miliardy, po prostu tysiące, strasznie dużo. Systemd nspawn jest trudny znowu. No i tak właśnie Lennart zauważył, że ludzie nspawna to nie używają, bo go nie potrafią, a systemd jak go używają, to niekoniecznie dobrze używają, bo okazuje się, że zapominają o tym, że ma tysiące parametrów i można go skonfigurować na wiele sposobów. Więc stworzył coś, co się nazywa systemd portable services. To nie są ani kontenery, ani czyste procesy. Po prostu to jest tak jakby ograniczyć proces, tak jak wam pokazałem przed chwilą, tylko używając spredefiniowanych ustawień. To jest świeża rzecz z listopada zeszłego roku, więc nie ma jej jeszcze w starszych systemd. One są w wersji 240, 241 chyba, ale warto już na to patrzeć, dlatego że zaraz będzie na Ubuntu i na Debianie. Fajne jest o tyle, że rozwiązano w ciekawy sposób kwestię użytkowników. Tutaj nie ma user namespace mappingu, tak jak był w Dockerze i w Podmanie, tylko to właśnie Lennart stwierdził, że u podstaw w Linuxach jest problem z tym, że mamy statycznych użytkowników i nie ma żadnej takiej transakcyjności, która by spowodowała, że jak założymy użytkownika na chwilę, to jak będziemy go kasować, to zostanie usunięte wszystko. Znaczy chodzi o to, że on miał na myśli to, że jak usuwacie użytkownika, to mogą zostać po nim artefakty na file systemie. Nie ma transakcji, która powie usuń wszystkie pliki, które on założył. Nie ma transakcji, która powie usuń wszystkie procesy, które są uruchomione z tego użytkownika i tak dalej, i tak dalej. To jest problem w czasach, kiedy mamy chwilowe kontenery odpalane na moment, no bo Linux nie został pomyślony w ten sposób. Więc jak to w systemd stworzono coś, co się nazywa NSS systemd, czyli taka nakładka na NSS-a, która powoduje, że systemd ma swój własny widok na użytkowników na systemie hosta i w ogóle nie używa etc passwd. To znaczy na początku używa, żeby je załadować, ale poza tym to rozwija tą listę użytkowników. I teraz wam pokażę, na czym to polega. Coś się zaczepiłem. OK. Odpalmy jeszcze raz ten kontener. Halo? Jestem użytkownikiem 0, no bo odpaliłem z roota, czyli jestem rootem w kontenerze. A teraz zróbmy taki bajer. Jeszcze jeden. -p, dynamic user, users czy user, bo nie pamiętam. Dynamic user równa się true. ID, jestem użytkownikiem 61992. I teraz z ciekawostek, chyba tak. Momencik. Oj, gorzej. Zmieńmy tutaj profil.
to jest to UID. Oczekiwałbym, że ten użytkownik tam będzie albo nie będzie. No nie ma go, bo miało nie być, bo on jest dynamiczny. Więc teraz jak odpalę ten kontener jeszcze raz, to popatrzcie, teraz jestem już użytkownikiem o ID, no jeszcze innym. I tego użytkownika też nie ma w TC PassWD, bo on na file systemie nie istnieje, znaczy w systemie hosta. Tylko teraz jest jeden problem, mianowicie jeśli wyświetlimy sobie wszystkie procesy na systemie, to popatrzcie, jest użytkownik docent, użytkownik root, toolkit i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak naprawdę ja wiem, co się dzieje na systemie hosta. Możemy to załatwić w taki sposób, minus private users, równa się true. Gdzieś mi uciekło minus P, tak, dzięki. I co się teraz stanie? Popatrzcie, wszystkie są albo rootem, albo nobody. Na Fedorze to jest zarąbane, bo się nazywa NFS nobody, nikt nie wie dlaczego, ale tak jest. Albo root, albo nobody, albo ja sam. Podobnie jest /etc na przykład. Albo root, albo nobody. Nie wiemy nic o innych użytkownikach na tym systemie. Więc no fajnie ograniczony proces. No i Systemd Portable Services zrobi to za Was, to znaczy tam się wybiera jeden z kilku profili, jak bardzo zabezpieczony ma być ten proces i tyle. I do Portable Services tak naprawdę nie trzeba było dopisać ani kawałka kodu w Systemd, bo to wszystko już tam było właśnie. Jedyne co tam Leonard pisał to binarkę, która się nazywa Portable CTL do zarządzania tymi Portable Services, no tyle, że jej jeszcze nigdzie nie ma, to znaczy nie ma jej ani na Red Hatach, ani na Ubuntu, ani na Fedorze, jest na GitHubie. Dobra, to Wam wszystko opowiedziałem. No i ostatnia rzecz, w nowych Systemd będzie coś takiego jak Analyze Security, zupełnie bezużyteczna, statyczna analiza parametrów, którymi został ograniczony jego kontener. To znaczy według mnie zupełnie bezużyteczna, bo ona Wam powie, w liczbie, znaczy w skali od 0,0 do 10,0, jak wiele security related feature'ów zostało użytych do ograniczenia tego procesu. Więc tak naprawdę nic Wam nie powie. Ja bałbym się tego raczej, że ktoś powie, no nasz proces jest zabezpieczony na 6,8. Super informacja, no i co mi to daje, nie? Więc, no ale no to będzie. Dobra. Tu są źródła, linki do różnych tam prezentacji i tak dalej. Polecam, naprawdę, to są fajne linki. No i to tyle na dzisiaj. Tak więc jeśli macie pytania, to dawajcie. Dzięki. Czy mógłbyś coś skomentować na temat CoreOS? Rocket jest taki runtime dla kontenerów. Czy mógłbyś opisać jakiekolwiek relacje pomiędzy Systemd a Dockerem, a może miałeś styczność i czy to jest security, wystarczające secure do uruchamiania na produkcji albo... Znaczy, przede wszystkim CoreOS został wykupiony przez Red Hata jakiś czas temu. Powodem tego wykupienia, jednym z głównych, ale no znanym publicznie, był taki, że CoreOS był jedną z głównych dystrybucji, z pierwszych dwóch dystrybucji używanych na AWS-ie i Red Hat potrzebował marki po to, żeby zacząć sprzedawać OpenShifta. Więc wykupili CoreOS-a, zamietli go. Jak zobaczysz, to Rocket nie ma commitów już od kilku miesięcy. I niestety to już jest martwy system. No i co Ci mogę powiedzieć? No, implikacje są takie, że jeśli system jest martwy od kilku miesięcy, to security najpewniej nie jest tam najwyższych lotów. Szkoda, bo to był świetny system, sam go używałem przez kilka lat. Dzięki. Dobra, to jak nie ma więcej pytań, to Wam dziękuję bardzo wszystkim i do zobaczenia następnym razem.